Hej, cześć, siemano wszystkim, ja jestem Simon i dzisiaj zapraszam was do już drugiego odcinka z serii The Stanley Parable. Dokładnie tak, dzisiaj będziemy narratora się nie słuchać. Tak to będzie wyglądało. Nie wiem, co to mogło... Dobrze, już idę. Dobrze. Już mam pomysł na następny odcinek. Nie! To jednak będzie to w tym odcinku, że będziemy się słuchać i nie słuchać. Pomyliłem się. Przepraszam, mieliśmy pójść w prawe drzwi. Że ty wiemy. Pomyliłem się, przepraszam. Stanley decided to go up to his boss's office. Hope coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. To pójdziemy na dół. Nie do końca, nie pamiętam jakoś bardzo dobrze co to jest, ale chyba sobie właśnie przypomniałem. Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work hours. He might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all? None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? Why did doors close automatically behind him wherever he went? And for that matter, these rooms were starting to look familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange, this can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming! He yelled. This is all a dream. Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. Nie spodziewałem się, że narrator będzie aż tyle gadał teraz. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. So, he imagined himself flying and began to gently float above the ground. Then he imagined himself soaring through space on a magical starfield, and it too appeared. It was so To jest najbardziej mindfuckowe zakończenie. Najbardziej mindfuckowe podejście. Ale to ciemno jest. And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I am dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. And while he thought it all very odd, and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself? Believing that if he's asleep, he doesn't have to take. Nie mam pojęcia, ile to się będzie lupowało jeszcze. Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Muzyka się nakręca. The voice speak these words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back, the fresh air of a world outside this one. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Tak. Przepraszam, że tak mało mówię, ale czytam narratora. Też jesteś ciekawy pewnie. I want my apartment and my wife and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal.
Przepraszam. Everything will be fine. I am okay. To już koniec będzie? Nie. Coś chyba nie wyszło. Stanley began screaming. Please, someone wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? And Jezus. went black. Tak bardzo nie był, to było tak bardzo niemiły dźwięk. This is the story of a woman named Mariella. O, co jest? Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. Stanley? Though she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments she considered the strange man. He was obviously crazy. This much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day. The very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And Nie wiem, czy to jest jakieś takie zakończenie z morałem, czy jak? I co? I to już koniec? To wszystko? To wszystko? Nie, ja przepraszam bardzo, ale ja muszę zrobić jeszcze jedno zakończenie. To zakończenie było zbyt krótkie, przepraszam. Ale... all of his co-workers were gone. What could it mean? Nie. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply Coś jest nie tak tutaj, mi się wydaje. Coś mi się wydaje, że coś jest tu nie tak. Coś tu będzie nie tak. Co za pomieszczenie? Nie było go tutaj. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Tego pomieszczenia nie było? Czy mi się tego wydaje? Wiesz co? Mam wrażenie, że znowu będzie będzie jakiś mindfuck tutaj na 100%. Jestem tego po prostu pewien. Że nie może być tak, że zrobić dwa razy takie same zakończenie. Feeling a wave of disbelief, To Stanley nie tutaj się decided to go up to skręca? his boss's office, hoping he might find an answer there. Coming to a Czy na dole jest ciągle to Stanley samo? walked upstairs to his boss's office. To jest ciągle to samo. Ej, no ale to nie może być tak, że... Nie, to jest przecież niemożliwe. To jest niemożliwe przecież. No, nie. Nie zamyka mi drzwi? Ha, zamyka. No nic nie ma, no... Nie, to nie jest... To niemożliwe. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the To jest niemożliwe, że to będzie dwa razy to same zakończenie, się pójdę jeszcze raz. And so the boss had assigned it an extra secret pin number. Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible. He didn't have a single minute to just let the narrator talk. That kind of anxiety wasn't healthy, so he relaxed for a few moments with some calming new age music. Okej. Okej. Nie mogę jeszcze raz, dobra. Czy coś tutaj jest? Mogę się schować? Feeling soothed and rejuvenated, Stanley calmly walked forward into the opened passage. Nie można tutaj spać, dobra. Niemożliwe.
Dobrze, pójdziemy teraz do ucieczki, tam do tego exit roomu. No, że były znaki tam, że jest ucieczka. Jeśli już tutaj poszliśmy, to może tak robimy. Jestem ciekawy, czy można zrobić 2 razy to samo zakończenie. Więc to sprawdzę już poza odcinkiem, ale włączę nagrywanie, gdyby coś się stało. Dobrze, dobrze. O. Nie mam pojęcia. Stanley walked straight ahead through the large door Nope. that read Mind Control Facility. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Gwałtowna śmierć, mówisz? Nie zamyka drzwi. A co ciekawe. Ale dobrze, my pójdziemy dalej. The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. A co jeśli wrócę i pójdę tam jeszcze raz? Ta gra ma tyle chyba zakończeń, ma tyle opcji do zrobienia, że to... Concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Oj. Aha! Czyli tam jest naprawdę śmierć? Ja myślałem, że tam jest jakiś, nie wiem, spadnę i sobie pójdę dalej, no. Myślałem, że tam, nie wiem, to jest jakaś malutka tam przepaść i po prostu skoczę sobie, pójdę dalej. Jak w portalu... O kurczę. O kurczę. As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise, Ojeju. reflected that his life had been of no Mrocznie tutaj. whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story. Trapped forever in his narrow vision of what Autentycznie to jest, kurczę... death was of no great loss, like plucking the eyeball. Czy to zgniecie? So he resigned and willingly accepted Myślałem, że to jest trochę dalej. end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. Ojej. Czyli teraz moja kolej? Okej. O? Farewell, Stanley, Oh. cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him Okay. instantly. O! To wygląda... O Jezu, ale to kurczę jak portal. O ja. And yet it would be just a Yeah. few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? Nie mam pojęcia, pani narratorko. When Wow. every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead Okej, from to the jest nasz moment it korytarz started? serdeczny. Tak, tutaj idziemy rzeczywiście i tutaj jest wybór. No i... aha, okej. Office Computers. Tutaj jest... czegoś instalacja, to jest pasjans. A to jest... nie wiem, to jest jakiś program. Co tutaj jest? Dźwięki, button sounds, okej. Są drzwi. The office. Co jest tutaj? The office. To jest... jakaś... kserokopiarka? Możliwe.
They are screenshots of the Stanley Parable HD remix. More endings, fewer endings, more narrators, fewer narrators, more Stanley, less Stanley. The point of the Stanley Parable HD remix is to win. The point of Parable is to lose. Green light. W September. Boże, co jest? Ja pierniczę, jest październik chyba, ta? W 2012 umieściliśmy The Stanley Parable w Green Light. W Green Lightie, tym Stanley Gilliard. Proces Valve'a, żeby dodać grę na Steama. Greenlight page. Strona Greenlighta posiadała tylko serię cryptic, nie wiem co znaczy cryptic, zdjęć. Okej. Ja jestem słaby z angielskiego. To wygląda jak Portal 3. To jest reklama Portala 3. To będzie Portal 3. Alien Base. Awesome. Warzone. Okej. Dalej. The Office. The Launch. Narrator emails. Charger Lift? Nie wiem co to jest. Aha. To jest druga wersja. Okej. Takiego prototypu. Co będzie jak Department Timer? W ogóle The Stanley Parable był chyba w Half-Life'ie, jakimś Half-Life'ie albo w Garry's modzie. Tylko to jest... Okej. First. O. First shoes. O, base, okej. To jest... Zending model. Zending. Aha, czyli to jest model tego. Dobrze. The game's now paused. Escape menu for a long time. Okay. To jest exit. No i do exitu na razie nie będziemy iść. Teraz to zaraz zobaczymy. Co to jest? Freedom ending. Okej, to już wiem, które zakończenie jest. To takie wydaje mi się, że było trochę ładniejsze niż tamto. Co było? Co to jest? Countdown room. To jest winda. Nie da się kliknąć, nic. Co jest? Game design mockup. Kurczę, dużo tego jest strasznie. To są office'y. To jest mega dużo tego. A nie, tutaj byliśmy już. Tam też byliśmy. Kurczę, widzicie, dużo tego jest. Naprawdę dużo tego jest. Dzisiaj odcinek będzie trochę dłuższy. Stanley Parable. Jak tam wejść? Jestem ciekawy. No, tamtędy pewnie, dobra. O! Office clock. Aha, i teraz idziemy w tą stronę, dobrze. Dobrze. Boss Office. Najpierw wyglądał tak. No, czyli bez tekstur. Potem wyglądał tak. Aha, czy nie. Najpierw tak wyglądał. Potem zmienili na taki. I potem dodali tekstury do ścian, do tych piecyków i do reszty. Rozumiem. O, i tutaj to jest dobrze. Airplay Launch. Underground. Aha, czyli tak to miało wyglądać najpierw.
Czyli tutaj jest ucieczka, a to jest mind control. Where were all of his co-workers? Oh, I don't know. How about they're throwing a surprise party for him for all his button pushing? Does that sound plausible to you? Then he pushed the number 4. Dobrze. Czyli możemy już chyba iść do wyjścia. Chyba zwiedziliśmy już wszystko. Pójdziemy teraz do wyjścia. Kurczę, no ciekawie, powiem wam. To zakończenie było jedno z ciekawszych chyba. Nie zdążyłem kliknąć. Ciekawe, czy się w ogóle da. I exit. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Dobrze. No to co? Jeśli mi się skraszuje gra, to będzie jeden z lepszych trolli. I co jest? Can you see? O, nie Can you skraszam. see how much they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. But listen to me. O, You can still save these two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. As long as you move forward, you'll be Nie. on the master's path. Stop now and it'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't let time. I... Co teraz? Czy skraszowała mi się gra? Czy autorzy gry są aż tak chamscy? Czy nie są? O! Czy ja mogę cokolwiek innego zrobić? Chyba nie, więc... Rozpocznij grę ponownie. The end is never... The end is never the end. 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 Is never... The end is loading. Czyli koniec nigdy nie jest końcem. O co chodzi w tej grze? Rzeczywiście. No. Więc... Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Dzisiaj zrobiliśmy 2 zakończenia, które pierwsze było dosyć mindfuckowe. Drugie było dosyć ciekawe, bo mogliśmy zobaczyć, jak wyglądały rzeczy z gry wcześniej, czyli takie w sumie kulisy gry. Tak wyglądała ucieczka. Niestety zginęliśmy. Myślałem, że coś będzie dalej, ale niestety nie. Ja wam bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję za oglądanie tego odcinka i się z wami żegnam. Na razie, cześć. Pa!